Cześć! Dzisiaj rozprawimy o rzeczy, która może zmienić Twoje spojrzenie na Linuxa. Tak, dobrze słyszycie. Dzisiaj mam tu coś naprawdę nietypowego. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co by było, gdyby słynna Hannah Montana z telewizji przeniosła się do świata komputerów? No cóż, nie musisz dłużej czekać, bo oto prezentujemy Wam Hannah Montana Linux. Ktoś kiedyś postanowił wziąć Ubuntu, wrzucić do miksera Hannah Montana i wylać na płytę CD. Bo dlaczego nie, prawda? Ale spokojnie, nie chcemy straszyć, bo Hannah Montana Linux nie jest aż tak szalona, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. To taki mały żart dla wszystkich tych, którzy chcą, żeby Linux był bardziej znany wśród młodszych użytkowników. Dlaczego nie zdobywać serca młodych adeptów technologicznej sztuki za pomocą miłości do Hannah i Linuxa? Hannah Montana Linux, oparta na Kubuntu, ma za zadanie przyciągnąć młodszych użytkowników do świata otwartego oprogramowania. Przyznacie, że to odważne posunięcie, ale czy fioletowo-różowe kolory naprawdę mają zdolność przekonywania do miłości do pingwinów i terminala? Na początek pierwszy problem z instalatorem, który zwyczajnie się zamknął i kazał wyłączyć komputer. Podejrzewałem, że nie widzi dysku, więc wyłączyłem AHC i sukces. Instalator się załadował. Po godzinach spędzonych na testach, muszę przyznać, że kolory tej dystrybucji to jeszcze niewielki problem. Dlaczego? Ponieważ po pewnym czasie przyzwyczajamy się do wszystkiego, nawet do pulpitu w stylu Hannah Montana. Terapia szokowa w wykonaniu dystrybucji Linuxa? Czemu nie? Przecież niektóre zdobywają serca przez żołądek, a inne poprzez piosenkę Miley Cyrus. Ale nie dajcie się zwieść, drodzy widzowie. Hannah Montana Linux to nie tylko kwestia wyglądu. Jest to dystrybucja oparta na Ubuntu, a więc ma solidne podstawy. Oczywiście, można wyobrazić sobie, że po kilku godzinach pracy nad nią, domyślny motyw Ubuntu zaczyna wydawać się naprawdę niezły. I może to właśnie jest sedno całej sprawy? Czy warto się zastanowić, czy opór jest uzasadniony? Jednak pamiętajcie, że Hannah Montana to bohaterka serialu skierowanego raczej do młodszych dziewczyn, które pewnie rzadko zastanawiają się nad wyborem swojej dystrybucji Linuxa. Czy różowo-fioletowe tło i ikony zmienią to zjawisko? Pewnie nie, ale przynajmniej możemy się pośmiać. I tak, mimo że początkowy szok związany z Hannah Montana Linux może wywołać u nas mieszane uczucia, to z pewnością jest to doświadczenie, które sprawi, że zobaczycie Linuxa w zupełnie inny sposób. Już na pierwszy rzut oka widać, że Hannah Montana Linux ma swoje korzenie w środowisku Kubuntu. Sama instalacja nie była wcale taka trudna, a w rzeczywistości dość przyjemna. Wystarczyła chwila, by wskoczyć w świat tej unikalnej dystrybucji. No i oto jesteśmy na pulpicie Hannah Montana Linux. Może nie jest tak kolorowo, jak moglibyśmy sobie wyobrażać, ale to przecież jest Linux. Oczywiście, tutaj mamy KDE jako domyślne środowisko graficzne, więc niektóre elementy mogą wydawać się znajome. Ale to tutaj zaczynają się schody. Interfejs użytkownika wydaje się być mało stabilny i pełen błędów. Również wybór aplikacji pozostawia wiele do życzenia. Jednak jak to w Linuxie bywa, są sposoby, by poprawić te aspekty. Własne konfiguracje, instalacja nowych programów, dostosowanie wyglądu – oto kilka kroków, które trzeba podjąć, by Hannah Montana Linux stał się bardziej użyteczny. Niestety, ale nie mogłem nic zainstalować, aktualizator nie działał, może Linuxa znam słabo, ale nawet Google nie pomogło w tej sytuacji. Podsumowując, Hannah Montana Linux może być ciekawym doświadczeniem, jeśli jesteś gotów trochę poeksperymentować i dostosować tę dystrybucję do swoich potrzeb. Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego, a stabilność i wybór aplikacji pozostawiają sporo do życzenia. Niemniej jednak, mamy tu odrobinę szaleństwa, a to przecież duch Linuxa. Zobaczmy jeszcze, jak bardzo jest odporny na nieodpowiedzialnego użytkownika, który pokasuje co tylko się da z dysku.
To wszystko na dzisiaj, a teraz czas wrócić do mojego standardowego systemu operacyjnego.